Wyobraź sobie suplement, który nie daje kopa jak kofeina, nie poprawia koncentracji w 20 minut, nie powoduje pobudzenia, a mimo to w badaniach klinicznych poprawiał pamięć po kilku tygodniach. Czy Bacopa Monnieri naprawdę wspiera funkcje poznawcze? Czy działa na pamięć? Czy tylko obniża stres i dlatego czujemy się bardziej skupieni? Dziś oddzielimy marketing od danych naukowych. Bacopa Monnieri to roślina wodna stosowana od setek lat w ajurwedzie jako środek wspierający pamięć i funkcje umysłowe. Jej głównymi związkami aktywnymi są bakozydy. To właśnie im przypisuje się większość potencjalnych efektów neurobiologicznych. I tu bardzo ważne rozróżnienie. Bacopa nie jest ziołową kofeiną. Nie działa jak energetyk. Nie podnosi natychmiast poziomu dopaminy czy adrenaliny. Jej działanie, jeśli występuje, jest powolne i adaptacyjne. To raczej subtelna modulacja środowiska neuronalnego niż szybkie pobudzenie. Mechanizm działania, co sugerują badania? Mechanizmy nie są do końca wyjaśnione, ale literatura wskazuje kilka możliwych ścieżek. Po pierwsze, wpływ na układ cholinergiczny. Acetylocholina jest kluczowa dla procesów zapamiętywania. Część badań sugeruje, że Bacopa może wspierać aktywność tego układu. Po drugie, działanie antyoksydacyjne w obrębie mózgu. Tkanka nerwowa jest szczególnie wrażliwa na stres oksydacyjny. Bakozydy wykazują właściwości przeciwutleniające, co może pośrednio wspierać funkcjonowanie neuronów. Po trzecie, możliwy wpływ na BDNF, czyli czynnik neurotroficzny wspierający neuroplastyczność. Dane są wciąż ograniczone, ale to potencjalny kierunek działania. Ważne, to nie są efekty pobudzające. To raczej długofalowe wsparcie procesów adaptacyjnych w mózgu. Bacopa a pamięć, co pokazują badania kliniczne. W badaniach z udziałem zdrowych dorosłych obserwowano poprawę szybkości przetwarzania informacji, poprawę zapamiętywania nowych treści, w części badań poprawę pamięci roboczej oraz redukcję poziomu lęku. Kluczowy element. Efekty pojawiały się zwykle po od 4 do 12 tygodniach suplementacji. Nie po jednej kapsułce, nie po pierwszym dniu. Trzeba też uczciwie powiedzieć, wiele badań miało niewielkie próby badawcze, a efekty nie były spektakularne. To subtelne różnice statystyczne, nie efekt geniusza. Nie u wszystkich uczestników obserwowano poprawę. To nie jest środek, który działa uniwersalnie. Bacopa versus kofeina versus stymulanty. Dla porównania, kofeina blokuje receptory adenozyny i szybko zwiększa czujność. Efekt pojawia się w ciągu kilkunastu minut. Stymulanty działają głównie przez układ dopaminowy i noradrenergiczny. Bacopa nie działa w ten sposób. Nie zwiększa gwałtownie pobudzenia, nie daje kopa. Jeśli działa, to raczej poprzez długoterminową modulację środowiska neuronalnego. To zupełnie inna kategoria. Najczęstsze mity. Mit pierwszy – działa od pierwszej dawki. Nie, dane kliniczne tego nie potwierdzają. Mit drugi to naturalny, natychmiastowy nootrop. Nie ma dowodów na szybkie, ostre działanie poprawiające koncentrację. Mit trzeci. Im więcej, tym lepiej. Większe dawki nie oznaczają proporcjonalnie większych efektów, a mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Bezpieczeństwo. Bacopa jest generalnie dobrze tolerowana w badaniach klinicznych. Najczęstsze działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego, nudności, wzdęcia, dyskomfort. Osoby przyjmujące leki, mające choroby przewlekłe lub zaburzenia hormonalne powinny zachować ostrożność i skonsultować suplementację ze specjalistą. To suplement, nie neutralna witamina. Podsumowanie. Bacopa Monnieri może wspierać pamięć przy długotrwałym stosowaniu, działa subtelnie i adaptacyjnie, nie jest środkiem pobudzającym, wymaga czasu i realistycznych oczekiwań. Nie zastąpi snu, ruchu i nauki. Jeśli ktoś oczekuje efektu jak po kofeinie, będzie rozczarowany. Jeśli ktoś rozumie, że to potencjalne wsparcie długoterminowe, dane są umiarkowanie obiecujące. Jeśli chcesz wiedzieć, które suplementy mają realne dane, a które tylko dobrą reklamę, zostań tutaj. Tu analizujemy mechanizmy, nie hasła.